Zazen meditation, ale kurna niesamowity, zrobił, poszedł. Kusza jest za duża, aby przejść przez bramę. Minimalnie. Widzicie to minimalnie. Dobra, Gosia, a teraz powiedz, co zgubiłaś. My dignity? Jak się prawie wywaliło. Nie to. Ale wszystko jedno. Największa fanka Fila. Biedna ostrość trip. Potrzebujemy... Gosia, co powiedziała pani do pana? O, patrz, grzyb. A co na to pan? Mumidziski. Witajcie kochani, kolejny dzień, kolejne stylówki. My znowu na zewnątrz. Niestety. Dalej Kyoto. Dalej witamy was z Kyoto. I teraz idziemy... Vlog numer 3 z Kyoto? Nie, to jest kolejna część, Gosia. Teraz idziemy na szybkie śniadanie z konbini do Family Martu. A potem ruszamy do pierwszej świątyni dzisiaj. I dzisiaj będziemy podążać szlakiem filozofów. Tak, To niestety. jest nasz plan na dzisiaj, szlak filozofów. Widzimy się w kombini. Pum, pum. Kombini. Trzeba znaleźć coś gdzieś na śniadanie. Mamy jakieś gotowe dania, warzywka, sałatki, kanapki, onigiri tam dalej. Mamy zakupy w Family Marcie, rolki Gosi, herbatka. Dla mnie żelka z mannicą na bolącą nogi. Śmieszny pisek, którego nie próbowałam. I jakiś hot dog. No. Kochani, my dojechałyśmy już na naszą stację metra. Teraz udajemy się do... Tenjuan-Jinja. No dobrze, to udajemy się, żeby zobaczyć świątynię. Tak sobie rozmawiamy z Gosią. Jest sobota, godzina już popołudniowa. A my się zastanawiamy, gdzie są turyści. Zauważyliśmy, że naprawdę jak się idzie w tych podstawowych miejscach, co serio mówią, że o idź tu, to tam jest pełno ludzi, ale odejdziesz na 5 minut od tego miejsca, oni znikają. To jest naprawdę śmieszne, że wystarczy odejść 2 drogi, skręcić nie w najbardziej zatłoczoną ulicę i ich nie ma. Głupieją, nie widzą innych rzeczy. Właśnie minęłyśmy uroczą parę Japończyków. W ogóle to jest bardzo ciekawe, bo w tym miejscu, gdzie jesteśmy teraz, to jednak w większości są Japończycy. Na razie. Na razie. To tyle, ile zauważyłyśmy. Gosia, co powiedziała pani do pana? O, patrz, grzyb. A co na to pan? Nie podszedł zobaczyć. Ona była jak bardzo ładny grzyb. Takie typowe rozmowy męża z żoną. Bardzo uroczy byli. Bilety kupione, idziemy oglądać świątynię. Gosia mówi o tych czerwonych liściach. Mumidziski. Tam są maty tatami. Będę miała ładne pamiątki. Tak. W 1288 emperor wystraszył się ducha i poprosił o pomoc właśnie tego pana, co otworzył tą świątynię tutaj. Trzeciego wielkiego duchownego of Tofukuji Temple. Ten priest wygnał Duchowny. tego ducha, ten duchowny, przez performację Zazen meditation without reciting a single sutra. Ale kurna niesamowity, zrobił, poszedł. No bo nie powiedział nawet się nie odezwał niczym. Ale się nazywa, okej, zrobił tylko performance. Nie ma. And the emperor was deeply moved by this demonstration of the priest's virtue. I zaczął być jego uczniem. Okej. I nadał sobie imię Ho. Ho z akcentami, więc Ho. Great Okay. priest, probably. He later converted his villa into Zen temple and dedicated it to Daimin Kokushi, czyli tego pana. Więc to jest najważniejsza świątynia w całej tej prowincji? No w tym małym regionie, Tak. dzielnicy może. Bo tu jest dużo dzielnic, dużo świątyń, każda jest ważna według ulotek. O, ładny obraz na przesuwnych drzwiach. Kusza jest za duża, aby przejść przez bramę. Ale też wcale nie będzie jakoś dużo mniejszy, chciałabym zauważyć. No, jest taka szansa. Tak. No, Idziesz, idę. chodź. Nie, też jesteś za dużo. Minimalnie. Widzicie to minimalnie. A to
tutaj prawdopodobnie w okresie, No możesz mówić. w okresie nieturystycznym, dlatego że my tych turystów za bardzo aż tak nie widzimy. I nie wakacji, i nie sakury, czyli marzec, kwiecień. No. Może być naprawdę, naprawdę fajnie. Tak, Mało rozmawiamy ludzi. sobie o tym, że Kyoto jest zdecydowanie ładniejsze na razie. Że mi się tu bardziej podoba niż w Tokio. Bardzo, bardzo ładnie. Jesteśmy z ogrodów i tu od razu jest kolejna brama. Gosia wyczytała, że to jest trzecia brama. No, wyczytałam, nazywa się San. Okej. Sanmon. Tam brama za nami. Co to znaczy? Tak się nazywają. Okej. Ła, u nas godzina prawie 17. Zostało nam niewiele czasu do zamknięcia ostatniej świątyni, do której chcemy iść. Prawda? Idziemy do świątyni z króliczkami, bo sobie taką znalazłam. I Gosia była jak, dobra, idziemy. Są amulety. Patrz, nowe te notesy króliczkowe. Patrz, tu ktoś zostały króliki, daję sobie wziąć. Przerywnik na japońską telewizję. Tutaj pani ma za zadanie zjeść 3 kg makaronu w 15 minut, żeby do puli doszło 10 000 jen. Jak nie zje, to kucharz dostanie 3000 i obetną im pieniądze. I to jest tak, ogólnie Gosia rozumie więcej, ja nie rozumiem nic i my zgadujemy w ogóle, na czym to polega. Więc tam jak były te pieniążki po lewej stronie, to myśmy na początku totalnie nie wiedziały, co się dzieje. Ona już jest w ogóle drugą osobą, którą ten gościu zaprosił, żeby wygrać jakiś challenge. I ogólnie tak za wiele, że my bardzo enjoyujemy cały ten program. I uważamy, że tej lasce może się udać to skończyć. Cały talerz może zjeść w te 15 minut. Ogólnie 15 minut to jest crazy. Strasznie mało czasu. Ona daje radę. No. Pierwszy pan nie dał rady. Zostało jej 3 minuty. Ten pan to słaby jak wody. No. 3 minuty jej zostało. Dobra, 3 minuty może dać radę. Ale tu widać, że już pani kończy. Ma minutę 30 i ona skończyła. calutki z minutą w ogóle na Crazy pani, crazy. Finish. Teraz chyba zmienili danie, więc nie pokażę wam makaronu. Więc kolejna osoba, która tam przyjdzie, będzie miała do zjedzenia tyle mięcha. Drogie to. Drogie, no 8800 drogie. Jeszcze ryż trzeba zjeść. Ja myślę, że ten ryż jest gorszy niż to mięso. No ja popłakałabym się po prostu. Właściwie podaję jego wzrost, wagę. Czemu nie? Nie wygląda na 92 kg, całkiem spoko. W 95 cm? No. Ja myślę, że wyglądałabym jak bańka stańka. The next day. Cześć kochani. Kyoto, dzień kolejny. Ja już straciłam rachubę, ile dni jesteśmy w Kyoto. Czwarty, piąty? Piąty może? Piąty, bo Chyba piąty, wczoraj był czwarty. poniedziałek, Trzeci szósty, skipnęłyśmy. 7, okej. No, Piąty. piąty. Kyoto, dzień piąty. O, patrzcie jaka cute vending machine z Pikachu. Patrzyłyśmy rano, miało być 32 stopnie, jest na pewno cieplej. Gosia sprawdza odczuwalne 39, ale na razie stwierdzam, że nie jest źle. Wyjechałyśmy trochę bardziej na wieś Kyoto, powiedzmy. Trochę posadzę, ale tak. Trochę tak. Mijałyśmy w metrze bardzo ładne widoczki, przejechałyśmy też przez rzekę i teraz wysiadłyśmy na stacji Ogura i z Gosią uznałyśmy, że kurde, jesteśmy w Kyoto, Nie, a my za bardzo nie zjadłyśmy, nie napiłyśmy się matchy, aż tak dużo jakbyśmy chciały. Więc dzisiaj będzie nasz cały trip powiązany z matchą. Może nie jesteśmy w Kyoto. No jesteśmy kawałek poza Kyoto, W innym mieście. ale zupełnie. wciąż prefektura Kyoto. Więc tu się nic nie zmienia. Jesteśmy w Uji City. Uji City. Dla ludzi, co wiedzą cokolwiek o Japonii i o matczy, to powinni słyszeć słowo Uji. Gosia powiedziała, że będziemy też przechodzić obok Nintendo Museum, ale tam dostać bilety to jest mega ciężkie, więc tam nas nie będzie, ale tak żebyście wiedzieli, to też jest tutaj. Jak ktoś chce, to tak na październik teraz losują. Losują, właśnie to jest śmieszne, że losują. Tak, Wybrać 3 daty i też ci wylosują wylosują. ci jedno i wtedy musisz kupić chyba. no, Nie wiem, nie zrozumiałam jak to działa. Na pewno nie było na dzisiaj. no, nie było. Więc my idziemy na naszą maczę. Idziemy na lunch i na maczę. Widzimy się na lunchu. Dotarłyśmy do kawiarni, mamy nasze zamówienie. Zamówiłyśmy sobie 2 macze i
Bingsu. Ja nie wiem jak powiedzieć Bingsu po polsku. Jak jest Bingsu po Nie masz. polsku? Kruszony lód. Lody z kruszonego lodu, ale to brzmi okropnie. Kruszony lód z polewą. Tak. To w ogóle nie jest bingsu, bo to jest japońskie. No wiem, ale ja nie Ja nie wiem jak pamiętam to. jak jest bingsu po japońsku. Tak. Wcześniej, zanim przyszliśmy do tej kawiarni, poszliśmy do miejsca, gdzie chcemy zjeść lunch, ale jak widzicie, to jest nasz numer. 85 grup przed nami, to tak od 10 minut się nie zmienia. Kakigori sobie zamówiłaś. Kategorii, dobra, kategorii. I więc jest szansa, że nie zjemy tam, bo nie zdążymy. Ale też taki ładny widok jest za Gosią. Ja mam mapę. Gosia mama będzie go inną mapę. Będę mapować teraz. To nie wiem gdzie jesteśmy. Medium matcha, light matcha. Gosia, wracamy do mapy. Dobrze, ale ja już się zdążyłam zgubić. Gubicie. O, Tu jest JR. tu rykszą możemy sobie pojechać. Znowu? Ty już jechałaś? Nie jechałam, ale znowu w sensie kolejne miejsce jest do rykszy. My jesteśmy naprawdę pod... Jesteśmy tu gdzieś na Lola. Tak. Bo wszystko jest po Nihongo. Dasz radę, Gosia. Dam radę. Mamy nasz kategorii z brzoskwinką o smaku maci. A co to za syrop pani powiedziała? Że syrop powiedziała, pewnie momo syrop. Okej. To się brzoskwiniowy syrop. Dobrze. To Gosia, let's go. Itadakimasu. Moja kamera nam padła, dogrywamy dalej telefonem i poddałyśmy się słabszym restauracjom za dużo czekania, więc przyszliśmy tutaj i oni też mają tutaj sobę matcha, więc sobie tutaj spróbujemy. Gosia bierze matcha sobę w kofsecie, a ja sobie wezmę pork kotlet udon na ciepło, Gosia będzie miała na zimno. Więc zaraz wam pokażemy jak zamówiłem, jak to będzie wyglądać. Przyszło nasze jedzonko. Kupiłyśmy sobie teraz fancy bilety, żeby jeszcze można było wejść do środka na godzinę 16:30, więc mamy godzinkę, żeby sobie... 16:10 słońce. 16:10, więc mamy godzinkę, żeby się tutaj poszwendać, poodpoczywać. Łowickie wzory. Wejście do samej świątyni kosztowało nas 700 jen za osobę i teraz dopłaciłyśmy jeszcze 300 jen za osobę za wejście tam do środka. Idziemy z drugiej strony i pokażemy wam monetki. Ale będzie tam taki O, Buddha Man w środku. tak, w środku w ogóle nie można robić zdjęć ani nagrywać, więc pokazujemy wam teraz. Więc zapłaciłyśmy łącznie 24,70, bo po tyle jest teraz jen. Chyba, że na rewolucji ostatnio widziałam 24,44. Właśnie, więc zapłaciłyśmy tyle za wejście do świątyni i ogólnie będziemy miały też przewodnika. Więc w tej cenie za UNESCO World Heritage Site, one of the historic monuments of ancient Kyoto. Dlatego, że jesteśmy kurna w Udzi. warto. Warto. Zobaczymy, na pewno będzie ładnie. Takie fajne, o. No, takie ładne. O, są, widzicie, tu są dziesiątki i teraz zrobimy ładną transition. I jest i pałac. Ładnie, ładnie. Patrzcie, jakie mamy śmieszne lody. Grubaśne. Gosia ma truskawkowy, a mój w sumie nie wiem jeszcze jaki jest. Zaraz zobaczymy. Nazywa się biały miś. Mm. Ale w sensie mógł być kuma, może znaczyć coś innego niż miś. Ale pewno biały. Smakuje jak słodki jogurt. I w środku ma różnego rodzaju owocki. Fajne. Fajna. Jesteśmy na moście i tu się okazało, że tu jest muzeum Tale of Genji, czy tam opowieść, nie wiem jak jest po polsku. Opowieści Genji, o Genji. Z dworu Genjiego jakoś tak? Chyba tak. Genji Monogatari. I poszukiwacze mają taki punkt na kulturę, który nie znam o wychowawcy kultury, który by lubił ten punkt. Na dworze u Genjiego. Jakbyśmy były w tym muzeum, to Ale byśmy... muzeum zamyka się za 2 minuty, Więc nie pójdziemy, bo nie wiedziałam, że jest. Gosia to odkryła je tak 2 minuty temu. To byśmy zrobili punkt dla Filipa. Może Filip by wrócił do poszukiwaczy, jak mu zrobić cały punkt. A tam jest pomnik, który jest na podstawie ostatnich 10 tomów tej opowieści. Więc zrobimy chociaż zdjęcie, żeby puszczać i będzie. Josi będzie mogła pokazać. Wpisać dziennikarz. Zapytamy się Misi.
pani kierownik to prowadzi, czy jest kultura i kto ją prowadzi. Więc zaraz się odkryje. Patrz, jakie kiutaśne. Mega słodkie, akurat pod pomnikiem, do którego szłyśmy. Zapraszam na moją lekcję, która odbędzie się dzięki lokalnemu przewodnikowi Ricie Hsu, która ma wystawione 38 innych opinii. Więc tak, moi drodzy, tutaj proszę bardzo pomnik. Posąg Uji-Jujo. Znajduje się na prawym brzegu rzeki Uji, w mieście Uji w Kyoto, przy moście Asagiri. Most jest tam. Jest to pomnik oparty na fabule ostatnich 10 tomów japońskiej literatury klasycznej, opowieść o księciu Genji, Uji-Jujo, prawdopodobnie. Rzeźba przedstawia klasyczną scenę Ninomii i Ukifune, tutaj są, przeprawiających się przez rzekę Uji w małej łódce. Jest i łódka. Jest i rzeka. Jest i rzeka, widać pięknie z tyłu. Co jest uważane za jeden z symboli całej historii rozdziału. Ta historia Uji-Jujo opowiada o skomplikowanej miłości i losie generała Kaoru i Inomii, a także trzech księżniczek Ukifune, Taikun i Nakano-kun. Tło jest osadzone w Uji i zajmuje ważne miejsce w historii literatury. Kolejna rzecz z maczą z naszego miasta Maczy. Gosia ma lody i Proszony lód. proszony lód, macza proszony lód. Macie? Ale miał być to drink, było w drink menu, więc przecież się oszukane. Dobra kochani, mamy dla was story time. Co dzisiaj się stało, jak mi padła kamera i nie dało rady nagrać. Gosia, let's go. Nic się nie stało. Wyszłyśmy z Udzi i wróciłyśmy do domu. Tak o. Nic nie zrobiłam, nic się nie stało. Gosia prawie się wywróciła, bo padało. Wywróciłam się prawie, że. Ale nie padało mi na główkę, bo kupiłam sobie Tam. nową czapkę. Nową za czapkę. 200 jen. w Więc Daiso. super cena, Daiso. Co jeszcze kupiłaś, Gosia? Coś kupiłam? Ciastko. Ciastko. Za ile? 100 jenów za Za 100 ciastko. jen, ale nie mam pojęcia jakie to jest ciastko. Ale było na promce, więc może Na będzie pewno z dobre. maczą, to na pewno. Piłam bardzo tanie soczewki do oczu. Jednodniowe za 1200, czyli za jakieś 30 zł, 30 sztuk. Złotówka za soczewkę. Nice deal. Ponieważ Gosia kupiła sobie yukatę, co już widzieliście, dzisiaj Gosia dokupiła ozdoby do tej yukaty. Tak. Proszę bardzo Gosia, pochwal się, co pięknego kupiłaś. Obijime, czyli taki paseczek ozdobny. To też było w kategorii obijime, więc Też kolejny pasek ozdobny. prawdopodobnie też, albo koraliki. I spinkę do włosów. Nie zoomuję jej. O, taką bardzo ładną spinkę do włosów. Że pasuje do tego. Tak, pięknie. Może będzie ładnie. Będzie bardzo ładnie. Dobra Gosia, a teraz powiedz, co zgubiłaś. My dignity? Jak się prawie wywaliło. Nie to. No to sobie szłyśmy i wyszłyśmy sobie z dworca, więc sadziłam moją kartę do kieszonki. Kartę taką sujkę transportową, Piotą no bo Kady. dużo ludzi było, to nie chciałam ściągać plecaka, żeby go tam chować i bla bla, schowam później. Okej, zmiana kadru, bo aparat musi się ładować, jak nagrywamy. Więc poszłyśmy na Nishiki Market. Szłyśmy Szłyśmy sobie na na Nishiki Market. w dzielnicy Gion. I co się stało? I tup tam i weszłam do Family Marta, chyba, bo chciałam wyrzucić śmiecie. Ale okazało się, że nie mają koszy na śmieci, tak przy okazji. Więc nawet nie wyrzuciłam tego śmiecia. Kupiłam wodę, idę i dotykam kieszeni, bo całą drogę myślałam o tym, że nie powinnam mieć tej karty w tej kieszeni, bo to jest też kieszeń, w której wkładam telefon automatu. I co będzie, jak wypadnie? No i wypadła. Tak, więc... No i nie miałam jej po tym markecie. Więc Po szukałyśmy Minimarcie. potem tej karty. Potem Gosia poszła gdzie? Na policję. No gdzie miałam pójść? No poszłam sobie na policję, akurat byli panowie po drodze. Budka, bo tutaj nie ma jakby Posterunków. posterunku. Są też gdzieś randomowe, pojedyncze, ale oni raczej mają coś, co się nazywa budka policyjna. To są dosłownie bardzo malutkie. W tym wypadku to była część budynku. Po prostu mieli 2 pokoje chyba w budynku. Bardzo często po prostu jest dosłownie budka stojąca, taka mała budka 2x2 i sobie stoją i sobie tam wchodzą, można tam wejść i zapytać, więc weszłam, Powiedziałaś. powiedziałam, złożyłam
mówię, że mam, że zgubiłam i że mam inne imię na tej karcie niż moje imię, bo się oczywiście nie zmieściło moje pełne imię na Sójka Cardo i tam jestem Małgo Niedźwiedź. Więc musiałam napisać panom, jak się nazywa moje imię, musiałam im podać mój numer telefonu, pytają się, czy mogę im dać jakiś dokument tożsamości, żeby sobie tam spisać do raportu. No tam wypisuję, co tam chcą, daję ten bla 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 bla, rozmawiam, pytają się skąd, dokąd, kiedy to się wydarzyło. Ten jeden pan był bardzo przystojny. Aż miło mi się z nim rozmawiało. Ale nie umiem za bardzo po angielsku, więc tutaj nasza rozmowa była raczej dziwny, łamany japoński. Pan zadaje skomplikowane pytanie, ja na niego patrzę. Zadaję jeszcze raz, coś tam rozumiem, albo mi napisał je na telefonie. I mu odpowiadam po japońsku na to, więc nie musiał się męczyć. A oprócz faktu zorientowałam się, bo nie mam żadnego pojęcia, jak jest zorientować się po japońsku. Więc tego mu nie, tak mu powiedziałam po angielsku, nie wiem, czy zrozumiał, to jest inna sprawa. No i powiedzieli, cool, fajnie, jakby coś, to będziemy dzwonić, a jakbyś znalazła, to też nam zadzwoni, że znalazłaś. I już to przerabiałam raz, bo zgubiłam naszyjnik w marcu, zaraz jak przyjechałam, moje urodziny. Więc wiem, jak działa zgłoszenie Lost and Found. Niestety nie znalazłam naszyjnika, więc nie dzwoniłam, więc to się nie wydarzyło. No i wyszłam, mówię Darii, wszystko git, idziemy, odchodzimy tak na minutkę, dwie, na tup i ja na tym tak myślę sobie, co się wydarzyło, opowiadam Darii, co się wydarzyło i jak ej. A czy oni mi oddali moją kartę rezydenta? Mi nie oddali mojej karty rezydenta. I mam jak, o co chodzi w ogóle? Czy policjanci mnie chcieli okraść? I musiałam się cofnąć. Zagadałam, jak akurat przychodził jakiś policjant, więc go zagadałam. I on mi, o rzeczywiście, to ty przed chwilą byłaś, ale tak, to ja. I wrócił się ze mną, otwiera te drzwi, 4 tam policjantów nagle wyszło, oddają mi to moją kartę prezydenta, przepraszają mnie, cała 4 mnie przeprasza. Ja mówię, nie, dajemy to. I 2 wyszła i się zastanawialiśmy, czy oni wyszli na patrol, czy wyszli szukać mojej karty. Poszli akurat tamtą stronę, w którą myśmy szły i w którą stronę zgubiłam kartę. Trzymajcie kciuki, żebym znalazła moją ksujkę i nikt jej nie zużył z niej pieniędzy, bo to się tylko tak taci i to się zużywa. A ja tam dzisiaj rano doładowałam 2000 jen, ale nie, więc tam jest około 3. Jest trochę smutna sprawa. Czy to jest ile? 75 zł? No jakoś coś koło tego. Trochę dużo, żeby stracić. Ale z tego co Gosia wyczytała w Google, to Możliwe, że jak pójdziemy jutro na Tokyo Station, nie Tokyo Station, Kyoto tam nie Station. pójdziemy na nie pójdziemy na Kyoto Station do JR Office. Moja sójka, tak jak mówiłam, jest na imienna. Możliwe, że jest w systemie, więc możliwe, że wydadzą ci nową i uda się przenieść te pieniądze, więc może nic się... warto spróbować. dobrze. Na pewno jakby była randomowa, to mogłam pomarzyć tylko o tym. No. Więc trzymajcie kciuki, kciuki. żeby się znalazła. Tak, koniec story time. Ciastko time, które O! kupiłyśmy. To jest taki fluffy pancake. Się zmuja. Matchinguje mi do bluzki. Tak, Gosia robi Tasting. tasting, dokładnie. Czy to jest to, co Mizuki chce? Nie wiem. Nie, to wygląda inaczej. Nie, bo tam to by było bardziej jak ciastko księżycowe, a to wygląda jak 2 naleśniki. Kiwi... Pastą Z fasoli. fasoli. Ale pewnie to ciasto jest o smaku maczy. Prawda? Tak dokładnie jest. Dobra. Mega, dziabie. Dziabaj. Dobre? Dobre ciastko za 2,47. Jeszcze nie czuję smaku, ale tak. Nie, dobra. To jesteśmy na Gionie. Matsuri się zaczęło, jak już mogliście słyszeć, a teraz zobaczcie, co tam się dzieje. Żeby tego nie robić. Tutaj mamy ogólnie mapkę, gdzie są wszystkie świątynie i tak śmiesznie, bo tutaj ta jedna jest tak wystawiona mega daleko. Aż mnie ciekawi, ale trochę mi się nie chce tam iść. No bo to jest przy dworcu Kyoto. Ale wszystko jedno. Największa fanka fila. No okej, zgadzam się. Tak.
troszkę pada, idziemy sobie pod parasolem. Tak jak widzicie, całe Matsuri w tym momencie głównie chyba polega na tym, że siedzą sobie panowie w tych wieżyczkach, ładnie grają muzykę i sprzedają jakieś Swoje twory, które wspierają ich jakby rodzinę, jakby grupę, która robi razem te, bo każdy jest osobnym teamem ludzi, którzy robią, sami budują gwoździ, ręcznie te latające floaty, whatever, lampiony. Tak. I ogólnie sprzedają różnego rodzaju ręczniczki, amulety, wachlarze. I z tego, tak jak mówiłyśmy przy świątyni, ogólnie całe Matsuri, Gion Matsuri trwa cały miesiąc, od początku do końca, jest podzielone na małe etapy i aktualnie jest ten 3-dniowy etap, gdzie oni się po prostu prezentują na ulicach. Nazywa się to Yoiyama, a przez to, że jest ten pierwszy dzień tych 3 dni przed wielką paradą, będą paradować w tym tymi floatami po ulicach, to jest Yoiyama. 3 razy w przód. Tak, a potem jutro jest Yoiyama, a potem będzie Yoiyama. A potem będzie parada, nie wiem czy się nazywa Yamą, bo miałoby to sens, ale Yama to jest Czyli góra. przed parada. Więc my idziemy szukać jakiegoś jedzonka i idziemy oglądać resztę stoisk, wysepek i będziemy dalej słuchać sobie tradycyjnej japońskiej muzyki. Ciao, ciao. Ciao, ciao! Biedna ostrość trip. Zobaczcie, pociągiem jechał na lotnisko.